Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, czego nie smarować w rowerze, czyli tego w życiu nie smarujcie, bo sobie rower spieprzycie i będziecie mieli z tym tylko problemy. A niektórzy takie rzeczy smarują. I zapraszam do zobaczenia tego filmu. Ok, czego nie smarować w rowerze? Powiem Wam, zaczniemy od najbardziej typowych, najgłupszych rzeczy, które możecie posmarować, ale inne też nie są dużo lepsze. Najgłupsza rzecz, jaką możecie zrobić, to smarowanie obręczy koła. Powiem Wam, że czytałem takie wypowiedzi, że ktoś jak miał popęd, po prostu poślizg na obręczy koła, podejrzewał, że jakiś ma tam rozlany olej, czy jakiś inny syf, to żeby wyczyścił tę nieczystość, jakkolwiek to zabrzmiało, olejem, nie? Żeby na szmatkę nałożył olej i sobie przetarł jakieś zabrudzenia. To się może sprawdzać w niektórych rzeczach, ale nie w przypadku rowerów. Olej to nie garnki, gdzie można wyczyścić tłuszcz tłuszczem. Tutaj musicie zastosować, jeżeli macie, bo część osób jak ma piszczy hamulec. No piszczy hamulec to V-brake oczywiście przede wszystkim mówimy gówniane. Czyli jak Wam piszczy, to nie robicie tego olejem, bo Wam przestanie hamulec działać, tylko możecie sobie przetrzeć obręcz koła, jeżeli już to tylko benzyną, czyli na szmatę nalewacie trochę benzyny i przecieracie, to wtedy pozbywacie się tych zatłuszczeń, albo ewentualnie wymyć to wodą, czy wodą z jakimś płynem do naczyń. I żadnych olejów na żadne obręcze koła, czy klocki hamulcowe nie dajecie. To ludzie, co tak pisali, to dla żartów oczywiście niektórym innym, co się pytali o problemy. Tylko że potem to poszło i niektórzy stosują i myślą, że to dobre rozwiązanie jest. Bo faktycznie jak sobie trochę pooliwicie, no to nie będzie Wam piszczał hamulec, ale też i koło nie będzie hamowało. No dobra, najbardziej głupia rzecz to właśnie te obręcze, ale potem pojawiają się kolejne problemy. W samym rowerze sami wiecie, że śrubek macie dużo. Trzymające bagażniki, czy śrubki przy manetkach, śrubki od hamulców. Wszędzie śrubek pełno, nie? Przy przerzutkach i tak dalej. Śrubek mnogo. Czy śrubki oliwić na przykład gwinty ich przed wkręceniem ich w gniazdo, bo niektórzy, powiem Wam, że robią coś takiego, że wykręcają śrubkę, ją oliwią i wkręcają. Powiem Wam, nie oliwimy tego i to jest totalnie bez sensu, z tego powodu, że ten olej różnie z nim bywa. Pada deszcz, jedziecie, to on będzie wypłukiwany, albo tam jakieś będzie. To wcale nie jest tak, że potem Wam dużo łatwiej tą śrubkę będzie wykręcić, bo ona była naoliwiona, a najgorzej jak jeszcze by była smarowana jakimś gęstym smarem. Śrubkę teoretycznie moglibyście sobie lekko, czyli na szmatkę troszkę oleju i troszkę, tak wiecie, ten gwint trochę tam podotykać i wkręcić, ale jest ryzyko, że od na przykład drgań wtedy Wam będzie się lżej to też i wykręcała ta śrubka, więc w praktyce, powiem Wam, nie musicie smarować żadnych śrubek, które mają być potem założone do jakichś gniazd. Niektórzy tak robią, ja tego nie robię i się one mi nie wykręcają. Natomiast no wiadomo, że niektóre śruby mogą się zastać, ale to jest rower, to nie jest jakaś wielka maszyna, więc dacie radę ją odkręcić, nawet jak tam gdzieś ona się, powiedzmy, że zapiecze i bez tego oliwienia. Druga mega niefajna rzecz, jakbyście sobie posmarowali, to byście mieli bardzo duży problem. Mianowicie sztyca roweru. Ona oczywiście jest rurą, która wchodzi Wam w ramę roweru i potem tym zaciskiem takim na motylkowym lub na śrubę zwykłą przykładowo to zatrzaskujecie na bazie uchwytu, który się zwęża i zaciska tą rurę. I niektórzy, żeby ją tutaj lżej chodziła w ramię, smarują sobie końcówkę sztycy olejem. Powiem Wam, totalnie błąd ogromny, z tego powodu, że to ma trzymać się sztywno, to ma nie pływać, czyli tak jak włożycie sobie sztycę, ustawicie sobie wysokość i zablokujecie, to ma być na tej wysokości. Jak sobie zaczniecie to smarować, to nie dość, że to będzie się syfiło, bo to zawsze będzie usyfiony ta rura i potem będziecie gdzieś manewrowali wysokościami, to będzie Was brudziło. A większy problem to jest to, że po prostu ona nie zacznie się trzymać prawidłowo, dlatego że będzie tam poślizg, będzie się to ruszało i będzie Wam siodło mogło opadać. Totalna pomyłka by to była, jakbyście sztyce mieli smarować. Sztyce się jeszcze niektórzy używają takich płynów, że zwiększa tarcie, czyli coś takiego, że jakby płyn, który ma zwiększyć tarcie, żeby jeszcze gorzej ona ciaśniej chodziła, a nie smarowanie. A więc najlepiej, powiem Wam, mieć ją w idealnej czystości sztycze, bez żadnych pyłów, zabrudzeń, po prostu normalna sztyca bez żadnego smarowania. Analogia do sztycy jest tak samo z mostkiem kierownicy. I oczywiście rura, która wchodzi Wam do ramy, też nie powinniście jej w ogóle nigdy smarować. Rura tak samo jest tam mocowana na bazie rozporowej w tym razie, czyli nie dociskowej, ale rozporowej znowu w ramię roweru. I tego też nie powinniście tutaj nigdy smarować, dlatego że potem jest to usyfione i się zaklinowywuje.
mocniej, jeżeli to będzie element dodatkowo smarowany. Chociaż powiem Wam, że niektórzy to smarują i różnie się z tym można trafić. Ja osobiście tego nigdy nie smarowałem i powiem Wam, że lepiej moim zdaniem tego nie smarować. Następne elementy, które są bardzo często smarowane przez wiele różnych przykładowo serwisów rowerowych i moim zdaniem jest to błąd, ale co kto woli, kto co lubi. Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy złe. Moim zdaniem jest to po prostu błąd. Mianowicie, jak macie pancerzyki, to w nich leci sobie, w tych normalnych rowerach, a nie pneumatyczne, że tam jakieś powietrze czy coś, to leci sobie w nich linka, przykładowo hamulcowa albo linka do zmiany przerzutek. Nie? No i te linki w pancerzykach, czyli tutaj od strony manetki macie dostęp do ich bębenka. Niektórzy wpuszczają tam krople, 2 lub ileś oleju, żeby w tym pancerzyku ten olej nasmarował linkę, żeby lżej i gładziej się to poruszało. Moim zdaniem jest to błąd, dlatego że ta linka sama, jak jest dobra bez zadziorów, to ona w tym pancerzyku bardzo gładko ona sobie chodzi i nie ma z tym najmniejszych problemów. Jak sobie posmarujecie, to i tam kiedyś zanieczyszczenia wejdą albo jakieś inne dziwne rzeczy, to będzie Wam gorzej po czasie być może pracowało, niż jak tam nic nie smarujecie. Samą linkę jak kupujecie, ona jest taka, jaka powinna być, pancerzyk kupujecie, on jest też taki, jaki powinien być. Tam nie trzeba dodawać do tego żadnych olejów, żeby to poprawić płynność działania. Jak to jest dobrze zrobione i nie ma zadziorów, to działa prawidłowo, bez żadnych dodatków oleistych. Rzecz, która jest ukryta i na pierwszy rzut oka, której nie widać, ale w zależności czy ją macie, czy jej nie macie, bo w zależności od tego, co macie w rowerze, jeżeli macie z przodu, tak jak ja teraz, ja mam tutaj łożyska, to łożysk nie smarujecie, bo niektórzy je rozkręcają i jeszcze wpuszczają w nie kropelki oleju. Nie robicie tego, bo zaczną Wam trzeszczeć i źle pracować. Jak macie jakieś tam konusy, w piastach są konusy lub na ośce roweru tutaj są miski dociskające i zwykłe wianki, to wtedy je smarujecie gęstym smarem, ale nie olejem. Olejem nie smarujemy tego, co jest wewnątrz tutaj roweru, czyli ani w piastach wianków olejem, ani tutaj w ośce i wiankach czy kulkach różnych też nie smarujemy olejem, jeżeli już to gęstym smarem. Natomiast jeżeli tutaj są łożyska maszynowe, to ich nigdy nie smarujemy, czy są w piastach, czy na wkładzie supportu łożyska, ich nie smarujemy wcale. Bardzo często spotykane smarowanie pedałów. Powiem Wam, że z tym się różnie spotkałem, z tego powodu, że czasami to posmarowanie jest zasadne, a czasami jest bardzo problematyczne i niezasadne, a mianowicie chodzi tutaj o to, że jeżeli Wam się pedały tak nie obracają, bo coś tam się mocno zardzewiło, to możecie odrdzewiać jakieś tam wlać i może się zaczną wtedy one obracać lżej na przykład. Natomiast jeżeli się one w miarę obracają gładko, no to nic nie wlewajcie tam do środka z tego powodu, że jak wlejecie, to zaczną one potem wyłapywać ten brud, powiedzmy jak sobie po polnych drogach jedziecie i zaczną Wam w taki sposób pracować, że będziecie słyszeli cały czas tam skrękanie, bo te małe drobinki, piasek będą tam po prostu skręcać się w tym i hałasować. Lepiej to nie smarować. Kupujecie pedały, to na tym jak kupiliście je, to powinny działać one wiele, wiele lat, zanim coś się uszkodzi. Jak naprawdę coś się uszkodzi, że ciężko chodzi, to pedały możecie tanio kupić sobie nowe, a jak chcecie je dalej rozkręcić, jeżeli jest taka możliwość, no to je rozkręcacie i zobaczycie, co się tam z nimi dzieje. Natomiast jak nie ma rozkrętu, i już naprawdę coś się blokuje mocno, to możecie wlać wtedy, ale raczej długa żywotność już tego nie będzie po dolaniu jakiegoś tam oleju. I powiem Wam, że w zasadzie to tyle, co najczęściej bywa czasami smarowane przez kogoś, a jest to błąd i to może doprowadzić do jakiejś awarii nawet roweru gdzieś w dalekiej trasie. Pamiętajcie o tym, co wspomnieliśmy, żeby tych elementów nie smarować, bo one nie potrzebują smarowania, a jak posmarujecie je, to może z tego wyniknąć jakiś naprawdę spory dla Was problem podczas jazdy. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś więcej dodać do tego filmu, to napiszcie to poniżej w komentarzu. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!